Cześć, dzisiaj zapraszam Was na recenzję wideorejestratora Navitel R87 GPS. W przystępnej cenie oferuje naprawdę dobrą jakość obrazu, podwyższoną rozdzielczość i ma moduł GPS. Jak to działa w praktyce, zobaczycie oczywiście dzisiaj. Będzie też najważniejsze, czyli próbki nagrań tak z jazdy za dnia, jak i w nocy. Dokładne i aktualne ceny sprawdzicie sobie klikając link w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawiania łapki w górę. Będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Wideorejestrator od marki Navitel. Dzisiaj będzie to model R87 GPS, który na chwilę nagrywania tej recenzji kosztuje około 399 zł. Tutaj mamy rozdzielczość podwyższoną. Jest to 2.7K, czyli rozdzielczość 1944p. Przy bardzo dużym kącie widzenia wynosi ona aż 150 stopni. Do tego obsługa kart pamięci o pojemności do 256 GB. I to, co tutaj jest bardzo dużym plusem, sporej wielkości wyświetlacz 3,7 cala. A co też jest tutaj istotne, poza dobrym kątem widzenia i podwyższoną rozdzielczością, to dobrej jakości obiektyw Sony Starvis 2. No i mamy tutaj i moduł GPS, więc chociażby cyfrowy prędkościomierz. Mamy łączność Wi-Fi, czyli łączność z aplikacją Navitel DVR Center. Mamy tryb parkingowy i czujnik wstrząsowy. Tak to mniej więcej wygląda w praktyce. No i nie zabrakło darmowej licencji na 12 miesięcy na aplikację Navitel Navigator, czyli aplikację typowo do nawigacji. No i w zestawie znajdziemy instrukcję w wielu językach, w tym oczywiście w języku polskim. Nagrywanie odbywa się w 30 klatkach na sekundę i mamy tutaj chociażby dokładny model procesora, czy właśnie tej optyki, licencja do Navitel Navigatora, dodatkowe informacje, dwa wymienne przylepce z taśmą 3M, bo jeden już mamy założony, czyli w sumie trzeci na samej kamerce i mamy bardzo ważną rzecz, czyli folię i taką folię naklejamy na szybę. Na folię dopiero taśmę dwustronną. Dzięki temu, po pierwsze, bardzo dobrze się to trzyma na szybie, a po drugie, nie ma żadnego problemu z demontażem kamery. Jak kiedyś nakleiliście kamerkę lub coś innego bezpośrednio na szybę na taśmę dwustronną, to wiecie, jakie są problemy ze zdejmowaniem. W przypadku użycia tej folii tych problemów po prostu nie ma i demontaż jest szybki i przyjemny. Taka folia po wyczyszczeniu może być użyta ponownie. Mamy też wtyczkę z logo Navitela, która ma gniazdo USB standardowe, natomiast dobrze, że mamy ten przewód odłączony, a nie na stałe to wszystko, bo łatwiej jest to w razie uszkodzenia wymienić i zastąpić. No i do pary jest kabelek USB typu C na zwykłe USB, no i długość to 3,5 metra. No i samo urządzenie mamy obudowę przednią z aluminium, duży sensor, głośnik, oznaczenie modelu, logo producenta. Po boku gniazdo USB typu C oraz gniazdo na karty microSD. Mamy możliwość regulacji względem szyby, ale mamy tutaj jeszcze gniazdo Power i Cam In, czyli ta kamera ma przystosowane gniazdo do podłączenia opcjonalnej kamery wstecznej, której w zestawie nie ma, ale przygotowane to tutaj jest. Góra wygląda tak, mamy tutaj przycisk funkcyjny i od spodu kolejne przyciski. I sam ekran jeszcze zabezpieczony, ale jest naprawdę duży, praktycznie na cały tył kamerki. Podłączyłem na chwilkę przewód, żeby zobaczyć tutaj w studio, jak to będzie wyglądało i powiem Wam, że ten ekran robi niesamowicie dobre wrażenie. Nie jest on co prawda dotykowy i będziemy nawigować tymi przyciskami. Oczywiście trzeba jeszcze włożyć kartę, żeby to wszystko w pełni zadziałało. Natomiast ten podgląd jest naprawdę spory. No i możemy zasilić tutaj, ale możemy też zasilić z drugiego gniazda od boku. Więc mamy do wyboru tutaj dwie możliwości. Jeśli chodzi o tą kamerkę, to mamy możliwość demontowania z szyby. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale jak się przyjrzymy, to już Wam pokażę, o co chodzi. Tylko muszę sobie uwolnić drugą rękę, OK. I działa to tak, że musimy po prostu chwycić kamerę, jak będzie uchwyt przymocowany na szybie i ruchem w tył ją po prostu odczepiamy, rozłączamy te dwa elementy z elementem montażowym, więc jakby co, jest taka opcja. Tak samo kamerkę potem utrafiamy i dopychamy do szyby, do elementu i wtedy jest zadokowana, więc mamy taką możliwość montażu. I też jedną ręką będzie ciężko pokazać, ale w każdym razie zamontujemy ją gdzieś tutaj zaraz pod moją kamerką, którą mam w aucie, czyli najpierw dam folię na szybę i na tą folię po prostu nakleję taśmę 3M z kamerką. Więc tak to wygląda już na szybie i widzimy wyświetlacz, który jest czytelny i bardzo dobrze, że mogłem sobie podłączyć boczne zasilanie, bo od góry by było ciężko.
już nam się wyświetla cyfrowy prędkościomierz, więc z GPS-em połączyło się dość szybko. Możemy wejść w menu, gdzie mamy do wyboru wiele zakładek. Też tutaj sobie sformatowałem kartę. Możemy zrobić zdjęcie. Za chwilkę najważniejsze, czyli nagrania, ale póki co zerknijmy na pozostałe opcje menu. Język kamerki możemy zmienić na polski, a ustawienia mamy podzielone na 3 sekcje. Natomiast jak podejrzeć nagrane pliki? W tym celu warto zainstalować aplikację Navitel DVR Center na swoim smartfonie. Wideorejestrator wyposażono w moduł łączności bezprzewodowej i łączymy się z telefonem za pomocą Wi-Fi. W aplikacji możemy przejrzeć nagrania, mamy także dostęp do dodatkowych ustawień. Również tutaj możemy włączyć podgląd, który posiada delikatne opóźnienie względem obrazu na żywo. Możemy też pobrać desktopową aplikację Navitel DVR Player dla systemu Windows, dzięki czemu możemy przeglądać nasze pliki. Mamy zapisaną trasę na mapie przy pomocy GPS-u, a także mamy zanotowaną maksymalną prędkość w danym momencie, czy wysokość nad poziomem morza. Odnośnie ekranu podczas jazdy, to muszę przyznać, że jest bardzo wyraźny. Cyfrowy prędkościomierz widać dobrze i bywa on przydatny. Pojawiają się także ostrzeżenia graficzne i dźwiękowe o fotoradarach, natomiast nie udało mi się nagrać tych zdarzeń, ponieważ akurat nie miałem na pokładzie kamerzysty. Obraz nagrywany w dzień jest bardzo jasny, a kolory żywe i realistyczne. Kąt widzenia jest szeroki, a rozdzielczość rejestrowanego obrazu sprawia, że ilość detali stoi na wysokim poziomie. Imponuje także tryb nocny. Dobrej jakości optyka sprawia, że kadr jest dobrze doświetlony, nie występuje znacząca ziarnistość obrazu, a ilość szczegółów jest wciąż bardzo zadowalająca. Zwróćcie uwagę, że nagrania rejestrują się także z danymi z satelity, zawierają także nazwę kamerki, datę i godzinę, a także aktualną prędkość. Podsumowując, do swojej oferty marka Navitel ostatnimi czasy wprowadziła kilka nowych modeli i myślę, że R87 GPS jest najciekawszym. Oferuje bardzo dobrą jakość obrazu, także nagrania nocne wyglądają nieźle i mamy też dodatkowe funkcje, chociażby w postaci cyfrowego prędkościomierza, a samo urządzenie jest solidnie wykonane i niewielkie. Jednocześnie montaż też jest prosty, więc tutaj nie mam żadnych uwag co do tego urządzenia. Pamiętajcie, że dokładne i aktualne ceny sprawdźcie sobie w linkach w opisie filmu, a jeśli film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, napisanie komentarza czy udostępnienie tego filmu. Warto także subskrybować, żeby być na bieżąco. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.